Dzień dobry moi drodzy, witam na kanale, jestem Janek. Dzisiaj omawiamy najstraszniejszą rzecz w całej Polsce, czyli Polska gramatyka. czy ona nadal jest w pokoju z nami? Wszyscy wiemy, jak trudna jest polska gramatyka. I jest najtrudniejsza, kiedy mamy do czynienia ze słowami, które odmieniają się w dziwny sposób. Niedawno wpadło mi do oka właśnie jedno takie słowo. Rzeczpospolita. I właśnie o to słowo mi chodzi w dzisiejszym odcinku. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to słowo odmienia się w bardzo prosty sposób. Kończy się na a, znaczy jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, więc Rzeczpospolita, Rzeczpospolitę, Rzeczpospolity, no i tak dalej. No to szybciutko wrzućmy to słowo do wyszukiwarki, żeby sprawdzić co? Rzeczypospolitej? Rzeczpospolitą? Rzeczpospolitą? O matko, dlaczego język polski ma być taki ciężki? Waszą frustrację bardzo dobrze rozumiem. I też tak się czułem na początku. Ale w tym przypadku muszę wystąpić w obronie systemu gramatycznego tego cudownego języka. Bo w słowie Rzeczpospolita możemy zobaczyć, jak system końcówek umożliwia nam wyciągnięcie dużo ciekawej informacji o tym lub innym słowie. Informacji dotyczących jego historii, znaczenia i jeszcze więcej. Takie rzeczy w moim języku ojczystym, czyli angielskim, nie występują w ogóle. W języku polskim odmiany słów mogą wskazywać na to, skąd to słowo się wzięło, jakie ono ma pochodzenie. W przypadku słowa Rzeczpospolita możemy dowiedzieć się bardzo dużo na podstawie jego niezwykłych odmian. Ale przed tym, jak opowiem jak, poprosiłbym o kciuk w górę pod tym filmikiem. Jeśli podobają Ci się podobne treści, to rozważ subskrypcję. Z góry dziękuję. Teraz wróćmy do szalonej gramatyki. Najpierw zobaczmy, jak słowo Rzeczpospolita brzmi w różnych kontekstach. Z pomocą krótkiej opowieści. Jest słoneczny dzień w sierpniu i Ty decydujesz się na wycieczkę do Polski. Za 10 godzin Wasz teksański samolot wyląduje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz masz do czynienia z Rzecząpospolitą Polską. Przez tydzień Ty po prostu polubisz tę niesamowitą Rzeczpospolitą. Ale fajnie tu, myślisz sobie, chcę mieszkać w Rzeczypospolitej Polskiej. Może kiedyś nawet dostaniesz polskie obywatelstwo. Wyobraź sobie, obywatel dwóch Rzeczypospolitych. I dzięki tym dwóm Rzeczom-pospolitym będziesz teksańskim Polakiem. Albo polskim Teksańczykiem. Właśnie nie wiem. To wszystko jest git, ale to jeszcze nie wyjaśni, dlaczego to słowo ma być takie gramatycznie zwariowane. No, właśnie nasze niedorozumienie leży w błędnym wrażeniu, że to jest jedno słowo. Raczej ono jest jednym słowem, ale naprawdę składa się z dwóch słów. Rzecz i pospolita. Rzecz to rzeczownik. Pospolita to przymiotnik. Oba są rodzaju żeńskiego. Więc każdy z tych dwóch słów musimy odmieniać, jakby one były dwiema słowami. Teraz szybciutko definiujemy te słowa, bo kontekst jest bardzo ważny tutaj. Rzecz w tym kontekście nie znaczy rzecz jak obiekt, jak thing. Rzecz to znaczy raczej sprawa, wspólne zadanie, działanie albo obowiązek. A cause, something shared, to czym się dzielimy. Na przykład można wydać pieniądze do charytatywnej organizacji na rzecz chorych dzieci. A pospolita znaczy ogólna, powszechna, codzienna, dla wszystkich. Po angielsku common, common cause. Pospolita rzecz. Ale w języku polskim często rzeczownik idzie pierwszy, więc Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo, dziękuję.
Rzecz, czyli sprawa, która jest pospolita, czyli dla wszystkich, ogólna. Właśnie dlatego angielskim przekładem tego słowa jest Commonwealth. Commonwealth to taki ustrój polityczny, który skupia się na ogólnej dobrze ludzkości. For the Commonwealth of all. Dla Rzeczypospolitej. Oh my God. I get it. Swoją drogą, lubię historię i nie mogę przepuścić okazji, żeby powiedzieć coś króciutkiego o polskiej historii. W historii polskiej są 3 Rzeczypospolite. Naprawdę 4, ale zaraz wyjaśnię. Pierwszą była Rzeczpospolita Obojga Narodów, która powstała w 1568 roku i trwała do 1791 roku. 4 lata później, po powstaniu Kościuszki, ta Rzeczpospolita została rozbita na części między 3 imperiami i po kilku dekadach z mapy zupełnie zniknęła. Ale w 1918 roku, po I wojnie światowej, Polska pojawiła się na mapie po raz pierwszy po 105 latach. Witam Polsko! Niestety w 1939 roku Polska została znów rozbita przez Sowieci i naziści. Kiedy skończyła się II wojna światowa, Polska znalazła się we władaniu ZSRR i zmieniła swoją nazwę na Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli PRL. Kiedy w Polsce wybuchła rewolucja demokratyczna w 1989 roku, nowy rząd nazwał się Trzecią Rzecząpospolitą, a nie Czwartą, bo nie uznało za prawdziwą komunistyczną Rzeczpospolitą. Ona chciała być kontynuacją projektu, który rozpoczął się w czasie II Rzeczypospolitej. Więc widzicie, jaką ważną rolę gra to słowo w historii i teraźniejszości narodu polskiego. I dlaczego miałoby sens odmieniać go poprawnie. I z tego wróćmy do gramatyki. O ile Rzeczpospolita jest takim słowem, w którym mamy rzeczownik, a potem przymiotnik, to każde z tych dwóch części będą się odmieniać jak zwykle się odmieniają, kiedy nie występują jako jedno. Więc rzecz będzie się odmieniać w następny sposób. Rzecz, rzeczy, rzeczy, rzecz, rzeczą, rzeczy, 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 rzeczom, rzeczy, rzeczami, rzeczach, rzeczy. A pospolita w następny sposób. Pospolita, pospolitej, pospolitej, pospolitą, pospolitą, pospolitej, pospolita i w liczbie mnogie pospolite, pospolitych, pospolitym, pospolite, pospolitymi, pospolitych i pospolite. Więc odmienia się każde słowo, tylko pisze się razem. I odmienia się to słowo w następny sposób. Rzeczpospolita, Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitą, Rzeczopospolitą, Rzeczypospolitej, Rzeczypospolita, Rzeczypospolite, Rzeczypospolitych, Rzeczom Pospolitym, Rzeczypospolite, Rzeczami Pospolitymi i Rzeczach Pospolitych, i Rzeczy Pospolite. O, Rzeczy Pospolite! Ale skoro te słowa piszą się razem, znaczy istnieje jeszcze drugi sposób to słowo się odmieniać, czyli jak jedno słowo by się odmieniało. Czyli Rzeczpospolita, Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitej, Rzeczpospolita, Rzeczpospolite, Rzeczpospolitych, Rzeczpospolitym, Rzeczpospolite, Rzeczpospolitymi, Rzeczpospolitych, Rzeczpospolite. O, Rzeczpospolite! Tylko mam jedno pytanie. Czy to ma jakaś różnicę, jeśli odmieniamy w pierwszy albo w drugi sposób? Ja nie wiem. Może ktoś z moich polskich widzów odpowie w komentarzach. W każdym razie, w niezależności czy wybierzecie pierwszy albo drugi wariant, najważniejsze jest to, że nie mówimy w tej Rzeczpospolicie albo coś podobnego. Właśnie kiedyś tak napisałem na teście i nauczyciel to odebrał mi punkty.
Jak Państwo będą pisać jakiś test po polsku, to niech Państwo spróbują napisać: o, jak ja lubię mieszkać w tej niesamowitej polskiej Rzeczypospolitej. Nauczycielowi na pewno się spodoba. I na tej dobrej radzie, moi drodzy, skończmy naszą dzisiejszą dyskusję o słowie Rzeczpospolita. Boże, nigdy nie zapomnę tego słowa. Jak zawsze serdecznie dziękuję za obejrzenie. Ostatnio mnie ciekawią wszelkiego rodzaju pytania o polskiej gramatyce. I chciałem trochę podzielić się z Wami swoimi myślami w ten sposób. Mam nadzieję, że było to równie ciekawe dla każdego z Was. Moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę pod tym filmikiem i jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, to jest świetny moment, żeby w końcu dołączyć do grona fajniejszych ludzi, którzy oglądają filmiki na tej platformie. No cóż, życzę Wam miłego dnia i niech u Was nigdy nie będzie żadnych problemów z rzeczami pospolitymi. Pa, pa!